idę spełnić swoje marzenie. Swoje marzenie z dzieciństwa. Zabieram was na tą chwilę ze mną. Siadam na ławkę, idę się poczuć jak Mbappé. To jest jakby luksusowo. Na ściance zawsze piłkarze udzielają wywiadów. Siema! Witam was w nowym vlogu na moim kanale. Dostałem dużo pozytywnych komentarzy od was, że podoba wam się taki format. Bardziej na spontanie. No, gdzie po prostu robię jakieś rzeczy, mówię do was po polsku w miarę naturalnym tempem. I dzisiaj witam was ze stolicy Hiszpanii, z Madrytu, ze słonecznego Madrytu. I dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień, bo idę spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, bo nie wiem czy wiecie, prawdopodobnie mówiłem to już w jakimś vlogu, w jakimś wywiadzie na moim kanale, ale jestem fanem Realu Madryt, klubu z Madrytu i właśnie dzisiaj idziemy na stadion Realu Madryt. Estadio Santiago Bernabéu. Niestety teraz, kiedy jestem w Madrycie, nie ma meczu, więc nie możemy iść na mecz, no ale idziemy na stadion, zrobić taki tour, Bernabéu Tour. Będę mógł wejść do szatni, usiąść na ławce rezerwowych, no, zobaczyć całe muzeum, zobaczyć stadion, więc bardzo się cieszę, ale teraz jest 10:46, mamy bilety na 12:30 i bardzo się cieszę, bo idę się teraz spotkać z moim studentem, który mieszka w Madrycie, Edu. Pozdro Edu, na pewno będziesz to oglądać. Pomagam Edu uczyć się polskiego, nie wiem ile, 3 miesiące? 3 miesiące? Może 4? Nie pamiętam. No i co? Idziemy spotkać się z Edu do kawiarni. Pogadamy trochę po polsku. Być może Edu też będzie chciał wziąć udział, powiedzieć coś po polsku w tym vlogu. Edu jest Peruwiańczykiem. Jest z Peru, czyli jest Peruwiańczykiem. Ja jestem z Polski, jestem Polakiem. Edu jest z Peru, jest Peruwiańczykiem. No i nic, umówiliśmy się z nim w kawiarni. O, by the way, już jesteśmy. Kawiarnia. Okej, kochani, jestem już z moim uczniem, Edu. Siema Edu. Cześć, jak się masz? Dobrze, a ty, Edu, no powiedz coś o sobie po polsku. Jesteśmy już sami, pożegnaliśmy się z Edu. Było bardzo miło wypić kawę i poznać mojego ucznia. Swoją drogą, Edu... Tutaj, na pewno tutaj. Swoją drogą, jak na 3 miesiące, naprawdę mówi spoko. Naprawdę mówi spoko. Edu. Także słyszeliście, będzie nowa seria na kanale. Edu uczy się polskiego. A swoją drogą, jeśli wy też chcielibyście uczyć się polskiego ze mną, to na moim Instagramie znajdziecie formularz do zapisów na zajęcia. Albo po prostu napiszcie do mnie na priv. O! Jesteśmy. No, Estadio Santiago Bernabéu. Teraz ten stadion jest wyremontowany całkowicie na nowo. Jakieś 2 lata temu został wyremontowany ten stadion. No teraz jest bardzo nowoczesny. Jest ogromny, na kamerze tego nie widać, ale jest po prostu, na żywo jest po prostu przeogromny. Ogromny to jest huge, a przeogromny to jest huge. Jeszcze więcej niż huge. Bardzo wielki. No jest bardzo nowoczesny. Mi szczerze bardziej podobała się ta wersja starsza. Nie wiem, czy jesteście fanami futbolu. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, żebyście widzieli before after. No ale tak, bardzo się cieszę, że w końcu zobaczymy to. I by the way, my już wypiliśmy dzisiaj 2 kawy, ale jak tutaj będziecie, to tutaj jest też Starbucks i w tym Starbucksie można wypić kawę. Jest takie wszystko przeszklone i
Można wypić kawę z widokiem na murawę. Murawa stadionu to jest jak pitch, field po angielsku. Dzisiaj myślę, że nie, bo dzisiaj robimy ten tour Bernabeu, ale jesteśmy jeszcze kilka dni w Madrycie i tak mi się wydaje, że jeszcze się tutaj pojawimy na kawce, kawusi. Okej, jesteśmy. Jeszcze entrada, wejście, Bernabeu Tour. Nic, idziemy. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo rozemocjonowany. Zobaczymy. Podekscytowany, to było to słowo. Zobaczymy. Czy uda mi się coś nagrać, jak nie, to coś na pewno nagramy i opowiem wam później. Ale Hola, buenos días. dużo ludzi. Dużo. O, tutaj jest pokazane, jak remontowali, jak budowali ten stadion. O. Real ma 42 miliony followersów na TikToku. Ścigam ich. Mam 75 tysięcy. O, tak wygląda nowy stadion. O, i ten stadion jest, z tego co wiem, jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie. Ma takie systemy, że jak nie ma meczów, to ta murawa się chowa. Tutaj chowają murawę, nawilżają ją, koszą i w czasie meczów ona się wysuwa. O, tutaj najważniejsza postać w Realu Madryt, prezydent Realu Florentino Perez. Jo. To ja i Vini Junior. Jesteśmy już na stadionie i niestety nie ma murawy. Nie ma boiska, ale tak czy tak. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale robi niesamowite wrażenie. Mimo tego, że jest tak ogromny, to widoczność jest super. Wszystko jest tak bardzo blisko. Widać, że ten stadion jest to właśnie super zaprojektowany, tak stricte pod piłkę nożną. Robi niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie. Posiedzimy sobie trochę i potem będziemy mogli jeszcze zejść na dół i usiąść na ławce trenerskiej, na ławce rezerwowych. Tam, gdzie podczas meczu siedzą rezerwowi pracownicy. Zawodnicy. W sumie zawodnicy też są pracownikami klubu. Te ekrany, na których są tutaj wyświetlane te animacje, też są mega mocne. Bardzo fajnie to wygląda. Musi to robić dobre wrażenie na meczu. I tutaj, na ściance, zawsze piłkarze udzielają wywiadów dziennikarzom. Fajnie to wygląda. Okej. Teraz wchodzimy do szatni. Tutaj jest taka strefa, gdzie po meczu, przed meczem fizjoterapeuci pracują z zawodnikami. Tutaj taka mała siłownia, rozgrzewki, rowerki stacjonarne. Piłkarze mogą tutaj jeździć. Naprawdę jest wszystko jest de lujo. W Polsku mówią de lujo. To jest jakby luksusowo po polsku. O. Jesteśmy w szatni Realu. Tutaj piłkarze przebierają się przed meczami.
Znacie tego gościa? Okej. Tu jest tunel. Ten tunel zawsze widać w telewizji. Tutaj piłkarze z obu drużyn. Czekałem przed meczem. Dzisiaj, by the way, macie... Ostatnio był odcinek z vocab, like sports vocab. Dzisiaj macie odcinek z piłkarskim słownictwem. Ale spoko, zawsze coś nowego. I tędy piłkarze wchodzą na stadion. Pięknie. Teraz czuję się jak Mbappé. I tutaj jest ławka rezerwowych. Prawdziwa, nie? To nie jest żadna wystawa. Idziemy usiąść na ławkę rezerwowych Realu Madryt. Zabieram was na tą chwilę ze mną. Siadam na ławkę. Idę się poczuć jak Mbappé. Uwaga, uwaga. Wow. Klasa. Czuję się jak Mbappé. Teraz. Mbappé może nie, bo on często gra w pierwszym składzie. Ale czasem też siedzi na ławce. Fajnie, fajnie, super. Możecie być ciekawi, ile takie coś kosztuje. Całe to wejście do tego muzeum tutaj kosztowało 45 euro od osoby. Moim zdaniem dużo. Moim zdaniem dosyć dużo. No ale jeśli jesteś fanem, jak ja, od kilkunastu lat tak naprawdę jesteś w Madrycie, no to jest must have. Tak, jesteś fanem piłki, to polecam. Moim zdaniem warto. To już jest chyba ostatnia atrakcja, ale ogólnie spędziliśmy tutaj 1,5 godziny. Super. Warto. I jeśli kupisz nam wcześniej, nie wiem, 2 tygodnie wcześniej, to bodajże wtedy jest 6 euro zniżki. Kosztuje 39. Ja w sumie rezerwowałem na ostatnią chwilę, więc zapłaciłem 45 euro do osoby. No ale warto, warto. Moim zdaniem, jak dla mnie, warto? O. To jest wózek widłowy. Wózek widłowy. Kamil lubię tak mówić. Tak, ja mam papiery. Mam papiery na wózek widłowy. Tak mówimy kolokwialnie po polsku. Mam papiery na coś. To znaczy, że mam jakąś licencję. Mogę czymś jeździć. Czyli tutaj jest ławka rezerwowych. Jednej drużyny, z drugiej drużyny. Tutaj za ławką są chyba jakieś trybuny VIP. Takie widać, że te krzesełka są takiej lepszej jakości. Luksusowe. Że tutaj te krzesełka są takie zwykłe, plastikowe, a te krzesełka tutaj za ławką rezerwowych, no to są krzesełka ewidentnie premium, więc może dla rodzin, zawodników i tak dalej. Jednak to nie był ostatni punkt wycieczki, bo jeszcze został nam shop, sklep, który oczywiście też jest gigantyczny. Zobaczymy. Może też coś sobie kupię na pamiątkę. Można tu kupić wszystko. Dosłownie wszystko z Realu. Nawet zabawki dla psa. I miski. Dajcie mi znać, czy takie odcinki są dla was pomocne. Że ja coś robię, pokazuję wam, tłumaczę coś czasami po polsku, a czasami nie tłumaczę i po prostu słuchacie mnie w różnych kontekstach i sytuacjach. Dajcie lajka i suba i napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony klub piłkarski. I w opisie i w przypiętym komentarzu do tego odcinka będziecie mogli pobrać ćwiczenia do tego odcinka przygotowane przeze mnie na Patreonie. Pamiętajcie, że na Patreonie macie też weekly podcast, monthly call, grupę na WhatsAppie i jeśli podoba wam się to, co robię, to proszę was, rozważcie wsparcie mnie na Patreonie. Dołączcie do Patreona. I to tyle. Dobra, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Nara.